Zawsze jest dobrze wybrać sobie słoneczny punkt w ogrodzie. Za Wami, za kamerą znajduje się mój dom. Tutaj znajdują się grządki, mój ogród warzywny. A dzisiaj, ponieważ mam pomoc w postaci mojego Howarda, postanowiliśmy odbudować tą grządkę. To jest najstarsza grządka. Była ona zrobiona z palety, z materiału, który był dostarczony budowlany do naszego domu i to akurat robił mój tata, tą grządkę. I dzisiaj rano sobie, jak rozmawialiśmy, to liczyliśmy, ile to ma lat ta grządka i ona ma, słuchajcie, już 5 lat. Także 5 lat, myślę, że jak na drzewo z palety, ta paleta nie była malowana niczym, także to były takie surowe deski, dlatego ją wykorzystaliśmy, były zbite po prostu w dłuższą taką grządkę i przez te 5 lat mi naprawdę służyła. No ale już spróchniała, już się rozwala i ostatnio w sklepie byliśmy, to kupiliśmy takie deski, dosyć surowe deski. Ponieważ sklep jest w likwidacji, to już tam nie zostało za dużo tych desek, one nie są może jakieś proste, ale myślę, że na pewno nadadzą się na tą grządkę. I niestety, ale są też krótsze. Także będę musiała, może zdejmę ten kaptur, słuchajcie, bo się tak osłaniałam od wiatru. Będzie ta grządka troszeczkę krótsza, ale tutaj z przodu mam cień, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tutaj z przodu mam taką skrzynkę też zrobioną z palety i w tej skrzynce jest mięta i trawa żubrówkowa, ale ta trawa żubrówkowa totalnie mi zarosła miętę, także muszę po prostu wszystko wykopać, przesortować miętę, oddzielić miętę od trawy żubrówkowej i postarać się na 2 inne pojemniki, na te właśnie 2 różne roślinki. Dlatego jak troszeczkę cieplej się zrobi, bo na razie był przymrozek samego rana, to ja po prostu to tylko odsunę dzisiaj, albo po południu, jak już będzie takie rozmrożone wszystko, postaram się wygrzebać te wszystkie właśnie korzonki mięty i trawy żubrówkowej i sobie posadzić w osobne skrzyneczki. Dlatego jak ta właśnie grządka będzie troszkę krótsza, to tutaj powstanie kolejna taka mała skrzyneczka właśnie na te zioła, oddzielone już, żeby się nie mieszała mięta z trawą żubrówkową. Powtarzam się, ale to nic. Howard w tym momencie jeszcze odkurza w domu i zaraz przyjdzie mi tutaj pomóc, a zanim on przyjdzie, to ja postaram się odgarnąć ziemię na środek tej grządki, żebyśmy mogli powyjmować te stare deski. Howard właśnie mi tutaj przykręca narożniki w piękny, słoneczny i mroźny dzień. Scrooge, next to you. Ups, oła. Okay. I can push it in. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Czyli tą deskę sobie odłożę. Tutaj na tej grządce znajduje się poplon. Ja go zostawiłam na jesień i wcale go nie przekopywałam. Rósł dosyć gęsto. A jak przyszły przymrozki, to po prostu go przemroziło. Także zawsze to jest jakaś materia organiczna. Chodź, żabko. Zobaczmy, czy to się uda, czy to lepiej zdjąć. Myślę, że jak wykopię tą ziemię na środek, to po prostu wszystko mi się tutaj ładnie odsunie i będziemy mogli działać z grządką. W zeszłym roku zakopywałam tutaj materię organiczną z kompostownika, nieprzerobioną. Po prostu starałam się opróżnić kompostownik. Widzę, że niektóre jeszcze się nie rozłożyły, ale jest przepiękna, taka mięciutka ta ziemia. I tu Wam pokażę spodnia deska tego właśnie obrzeża. Już się rozwala.
Podczas wykopywania, słuchajcie, tych desek, tutaj znalazł, teraz deskę wykopałam, która znajdowała się praktycznie w ziemi i zobaczcie, ile tutaj, jaka tutaj grzybnia powstała. Także cała zagrzebiona deska, no ale ona była kilka lat już w ziemi, także miała prawo. Tylko zastanawiam się, czy takie grzyby, taka grzybnia jest dobra dla warzyw. Ta grządka znajduje się w najbardziej zacienionym też miejscu, także może i dlatego tak jest, ale drzewo jest totalnie spróchniałe i się rozwala w rękach. Ja tutaj walczę z kopaniem grządek, a jeden bawi się z ogniem. O, proszę bardzo. Can you explain to us what you actually was doing today? Not very much, to be honest. No, I was just cutting some wood and disassembling the old framework for the vegetable beds. Yeah, and what you doing now Just actually? burning some old wood we've got stored Yeah. to have a little tidy up and a clean up. Don't you think that this wood will be nice to have on the spring and summertime when we will be doing our Polish sausages? Yeah, of course it will. Yeah, I'm not using it all, just using a little bit, that's all. So you just have fun, yeah? A little bit of fun. A little bit of fun. Something else you want to say to audience? No, Marta's doing a fantastic job today. You need to be closer to the microphone, I think. A tak kończy reszta krzesła starego, którego nie udało nam się odnowić. No niestety, czasami trzeba coś spalić. Ale przynajmniej jest ciepło. And now you are warmer? Yeah, much warmer. Today I've got my body warmer on. Are we doing sausages? Yeah, sausages for lunch. This is not treated wood, so you'll be fine. Oh, it's so hot. Tak było dzisiaj zimno, że po prostu woda w tym zamarzła, nie? Także Howard sobie wyjął lód i rozpalił ognisko. Także tak, mamy podkopane, słuchajcie, ziemię z grządki, stare materiały są wyciągnięte, tutaj Howard przygotował narzędzia i jak pamiętacie, jak sprzątałam domek ogrodowy, to they will go through. Jak sprzątałam domek ogrodowy, to rozwalałam stare łóżko, które nie było mi potrzebne i to były takie narożniki, które przytrzymywały deski po prostu pod kątem 90 stopni, dlatego teraz wykorzystamy sobie przynajmniej do jednej warstwy, tak żeby to przykręcić. I Howard próbuje znaleźć śrubki, które nie przejdą przez te otwory tutaj, także robi hałas. You're doing hałas. Too long. If you will take the washers, they will be perfect. Po angielsku to się nazywa washers. How is in Polish washers? Zapytać Anglika, jak jest po polsku. Także użyjemy chyba washers. Zobaczymy. We have the smaller one somewhere, I think. Better. Do you want wkrętarka? A jak jest wkrętarka po angielsku teraz? A prosiłam, żeby wszystko przygotował. To ja kopałam, on się zajmował ogniskiem. Podkładki. Washer to podkładki. Podkładki. Yeah, good. Te deseczki są mniejsze, także przytrzymamy je w ten sposób. Dobra, jeszcze raz zaczniemy. Po prostu te deseczki kamera, be careful. Te deseczki, które są w poprzek, one są z tej grządki, którą robiłam ostatnio to obrzeże, które znaleźliśmy, ale niestety te deski okazały się znacznie węższe od tych, które kupiliśmy. W związku z tym musimy trochę pokombinować i zrobić na górze, na te poprzeczne, te mniejsze części trochę wyżej, a tą deskę po prostu się wkopie. No i jakoś to będzie. Howard, are you ready? Right. Okay. So we need to put them here. Yeah. Fine. Actually, I'm You got the screws you took out? here. Thank you very much. You're welcome. Do you remember Dziki w ogrodzie? Yeah, I do, yeah. What is it? YouTube channel. YouTube channel, yeah. So yeah. greetings to them, yeah? Greetings. Okay. And thank you. Greetings. Greetings.
I'm using the glove because I don't want to get blisters on my hands. O! Howard powiedział, że używa rękawiczek, żeby nie mieć odcisków na rączkach, bo jego rączki są delikatne. On sprzedaje tylko materace i łóżka, słuchajcie. Także on nie jest przyzwyczajony do takiej roboty, aczkolwiek dzielnie mnie tutaj wspiera. Stara się przynajmniej, nie? You're trying to do your best. Yeah, this is not my forte. I'm trying. You're trying. You're doing good. Even if one day is like job for 5 minutes for other people, and you need all day, it's like Doesn't matter. All Let's just right, try. Mike. Okay, Mike. To teraz, Right. why you have all this stuff here? No? Yeah, I think that's it. Yeah. Will be easier. Hello. You're lifting this up. Oh no! Okay, we need to go down. So, on your knee. It's like a comedy show. Yeah, but now... Washer? Do I need a washer? Yes. Yeah, will it go? It's not going to go through the hole, is it? Yeah, it does. Zeszliśmy na poziom. It does. Actually, we made this again wrong. No. Yeah. Oh, you're joking. Okay, just finish. wrong? Yeah, I finished this one. Action. Lights, camera. Take 2. Take 2. Assembly of garden beds. Exactly. Exactly. So now we are... To teraz przenieśliśmy się tu na dół, żeby nam było wygodniej. Okay. Maybe. Just a second, because here is going off and it must be on the top. Yeah, like this. So, do you want the mat? Maybe. Oh, and I put the camera on the other side. Okej, to będziecie oglądać po prostu Howarda od tyłu. Wymyśliłam, że przykręcimy po prostu w połowie deski i the other, i tamta następna deska będzie po prostu ta górna będzie przyczepiona na tą drugą część tego metalowego uchwytu. Także musimy teraz po prostu z tej strony przykręcić i będziemy mieli pierwszą ramkę gotową. Teraz musimy przykręcić następne. So it's like this one, yeah? Here. My ciągle kupujemy jakieś śrubki, nie śrubki, tylko nie zawsze takie, jakie nam są potrzebne. No nie będę tego trzymała, nie wiadomo po co i na co. What about these small bits? Nie, leave it. Keep it there, yeah. Howard. This bit? Howard chce wszystko. No, leave it. Howard chce wszystko spalić. When I will be tidy up, I will see what I need, what I don't need. And then we will burn, yeah? Okay, I'm ready. Ja bym leciała z krętarką. Prawie równo. Oj. Push it. Push it real good. Push it really good. Następnie musimy postawić like this. That's easier, this one. Hopefully, jak się kupuje tanie drzewo, to takie właśnie krzywe jest, ale to nic. Alright. Aha. Oh, come on. Come on, Howard, come on. You can do it. I'm sure you can do it. Także dokończymy sobie kolejne 3, słuchajcie, elementy i pokażemy wam, jak osadzamy to na tej mojej grządce starej. You going to the greenhouse? Careful, come round. Greenhouse. Prawie gotowe.
Wykorzystaliśmy jeden po prostu płotek do tego. Tutaj słuchajcie, z przodu tutaj, gdzie mam szklarnię i troszeczkę bardziej dosuniemy do szklarni, a tutaj powstanie po prostu nowa też grządka, taki większy po prostu pojemnik na miętę i na trawę żubrówkową, tak jak mówiłam. Musimy to teraz po prostu osadzić na ziemi i będzie. Myślę, że z 4 desek i materiałów takich, które zostały w ogrodzie, całkiem to będzie dobrze wyglądało. Tutaj jest jeszcze kawałek takiego, muszę mniejszą deskę poszukać, albo coś tu jeszcze wymyślę, także tu mam 3 ścianki równo i to mnie bardzo cieszy. Te są za luźne trochę i Howard musi poprawić po prostu mocniejsze śrubki, ale tak to na ten dzień dzisiejszy wygląda. Ja tą grządkę będę malowała tylko z zewnątrz. Tu zostawię po prostu takie surowe drzewo. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejny odcinek. Wszystkim subskrybentom dziękuję za oglądanie, za zaufanie, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Pa, pa! Mamy kolejny fascynujący dzień, słuchajcie, w ogrodzie. Sprawdzam mikrofon. Jest. I tak, wczoraj skończyliśmy tą grządkę i dzisiaj, tak jak mówiłam wcześniej, muszę ją pomalować. Poczekałam, aż ten pierwszy przymrozek zejdzie po prostu i troszeczkę złapię tutaj kawałeczek słońca, żeby nie marznąć aż tak. Słyszałam, że w Polsce kilka dni temu było w newralgicznym punkcie aż minus 41, coś tam stopni. Także współczuję naprawdę wszystkim osobom, które tam mieszkają, znaczy w okolicach po prostu tego miejsca, bo to jest za zimno. Do malowania, tak jak do wszystkich grządek poprzednich, wykorzystam resztkę tego właśnie impregnatu do drzewa. W środku nie maluję, bo tutaj będą warzywa. Malowałam ten niski płotek, który robiłam z jednej i z drugiej strony, no bo on już był używany, także tam aż tak dużo pewnie lat on nie wytrzyma, chociaż myślę, że te deseczki są dosyć grube i no i przez kilka lat będzie. Jak ma się coś, słuchajcie, za darmo i można to wykorzystać, to dlaczego nie? Także dzisiaj po prostu domaluję sobie, o ile się nie pośliznę na mokrej ziemi, po prostu dzisiaj będę malowała tym kolorem tą całą grządkę, ziemię też w sumie. Tą grządkę, zaraz zdejmę tą siatkę. Oczywiście siatka musi być, ponieważ na świeżej ziemi koty lubią grasować i jest im najłatwiej załatwić się tutaj. Dlatego wszystkie grządki warzywne, jakie mam, muszę ochraniać. Muszę przykrywać, żeby nie mieć kocich kup. I tak właśnie będę to sobie przygotowywała i słuchajcie, to jest moja ostatnia grządka, którą muszę przygotować w takiej manualnej formie, czyli odnowić i będę mogła zająć się kompostownikiem, który mam z przodu ogrodu przy tej grządce, którą ostatnio robiłam. Tamten kompostownik jest malusieńki, ale kompost tam jest już drugi rok, także mam nadzieję, że będę miała ładną ziemię i w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak to wygląda, ten mój mały kompostownik, który niestety jest z plastiku, ale tak samo jak mówiłam wcześniej, ja wykorzystuję plastik, aż się nie rozwali. Wiem, że są mikroplastiki, które się dostają wszędzie, ale te mikroplastiki są w sumie wszędzie teraz i nie sposób się tego pozbyć. Teraz maluję tą górną, słuchajcie, deskę, bo do dolnej będę musiała już rzucić się na kolana, żeby to pomalować. Także pokażę Wam tylko fragment, w którym maluję tą górną dechę. Grządka powstała z 4 nowych desek, takich trochę powyginanych, bo to już była resztka w sklepie za połowę ceny. A że z tego, słuchajcie,
Nie musi być jakiś taki projekt prosty, dlatego je kupiłam. Nie przepłaciłam w tym momencie, ale jest powyginana, trudno. Także tak będzie wyglądało na początek i sobie pomaluję, pokażę Wam na koniec, jak to po całości wygląda. Jedną z przyczyn, dlaczego ja mam takie grządki podwyższone, to jest to, że ten kawałek ziemi, który kupiliśmy razem z domem, to chyba jest na terenie jakiejś jeszcze starszej budowy. Jest tu pełno cegieł, jest tu pełno kamieni. Anglia w ogóle jest pełna kamieni wszędzie i bardzo ciężko jest cokolwiek wykopać, zrobić jakieś, słuchajcie, szalunki pod jakieś budowy. Podczas robienia nawet szklarni czy domku ogrodowego, to ja się pozbyłam kilku chyba ton kamieni. Żeby wywieźć kamienie na wysypisko śmieci, to za każdy taki worek, jak worki po ziemi ogrodowej, trzeba zapłacić, to chyba było 2 lata temu, to trzeba było zapłacić 5 funtów, żeby się pozbyć kamieni, ale takie kamienie są wykorzystywane przez innych ludzi do innych budów, do budowania czegokolwiek. Jak potrzebują sobie wsypać te kamienie, to ja dałam po prostu ogłoszenie na Facebooku, że się pozbywam kamieni i jak ktoś chce, to żeby przyjechał i sobie je odebrał. Także w ten sposób udało mi się ich pozbyć. Dlatego grządki, które mam, są zbudowane na powierzchni byłego starego trawnika. Po drugie, zauważyłam, że jak mam grządki podwyższone, to nie muszę się tak do nich schylać. Lepiej się schylić tak do połowy niż po prostu na płaskiej ziemi i wykonywać prace ogrodowe. Tym bardziej, że niektórzy z Was na pewno mają duże ogrody i potrzebują dużego wkładu energii i wysiłku fizycznego, żeby zapewnić sobie zbiór warzyw, owoców. Także zobaczcie, w tym momencie ja mogę się tylko tak schylić do połowy i robić cokolwiek tutaj muszę. A gdybym miała jeszcze niżej, to bym musiała pewnie uklęknąć sobie, żeby robić na tej niższej warstwie ziemi. Także po pierwsze mam dużo kamieni, dużo cegieł, dużo materiałów budowlanych zakopanych tutaj. Nie pozbędę się wszystkiego, a po drugie taka pozycja do pracy jest na pewno dla mnie znacznie lepsza niż robota na kolanach. Z tej strony tej grządki mamy takie naprawdę stare deski i zabrakło nam fragmentu, żeby wypełnić to tutaj. Po prostu muszę poszukać jakąś deskę albo kupić nową, bo praktycznie wszystko mamy już wykorzystane. No i przyczepiliśmy tutaj starszą, bo tutaj ma być właśnie kolejna taka grządka mniejsza na zioła. To się ją przykryje, jeszcze będzie. Tym bardziej, że jest grube, to na kilka lat wystarczy. Miałam wczoraj przesortować miętę, ale mi się nie udało. Już zeszło nam to naprawdę sporo. Śmieszne było to, że Howard mówi: o, 5 minut będzie zrobione, 5 minut będzie zrobione. Ale z Howardem się wcale tak łatwo nie pracuje. Nie to, że z Howardem się nie pracuje łatwo, tylko że Howard takich rzeczy to on, słuchajcie, nie robił w swoim życiu. On dopiero zaczął robić takie rzeczy, jak jest ze mną. I jak on mówi, że coś będzie zrobione w 5 minut, to zajdzie nam minimum 5 godzin. I tak to wczoraj było. Także zrobiliśmy ile mogliśmy. Ja teraz szybko to odmaluję i mam gotową grządkę. I tak to, kochani, w tym momencie wygląda. Tutaj wykorzystaliśmy resztkę płotku, który znaleźliśmy i też będzie fajne wykończenie, jak się będzie wchodziło do szklarni. No i robota wykonana. Polsko-angielska firma Marta i Howard polecają się na przyszłość. Miłego dnia. Pa, pa. Okay, go back to work.